Często w komentarzach albo w odpowiedziach na newsletter słyszę taką frazę, ona się naprawdę powtarza, że różnym osobom przeszkadza ich zbyt szybkie tak. Czyli jest to sposób reagowania na cokolwiek, co się dzieje w pracy, w szkole, na uczelni, w domu, w rodzinie, wśród znajomych, na co od razu ktoś reaguje słowem tak. Czyli kiedykolwiek pojawia się jakiekolwiek pytanie, czy pójdziemy, czy masz czas, czy możesz mi pomóc, czy będziesz gdzieś obecna, czy przyjdziesz, czy załatwisz i tak dalej, to tak pojawia się tak szybko, że bardzo trudno jest potem się z niego po pierwsze wykręcić, bo już po prostu padło, a po drugie, że niestety nie zostawia takiej osobie, która ma ową przypadłość, w ogóle przestrzeni na to, żeby pomyśleć, na to, żeby się zastanowić, żeby w ogóle sobie przegryźć się z pytaniem, czy ja jestem na tak, czy jestem na nie może. Że to się dzieje tak szybciutko, że nie ma po prostu na to szans. I bardzo często te osoby wspominają, że słuchają filmów, czytają książki, gdzieś prowadzą swoją własną psychoedukację i znają takie zagadnienie, jakim jest asertywność, jakim jest lojalność wobec siebie, jakim jest to, że ja mam prawo powiedzieć nie. A mimo to ta odpowiedź tak jest tak szybka, jest tak automatyczna, jest tak odruchowa, że ta wiedza nie ma gdzie zaistnieć, a raczej nie ma kiedy zaistnieć, bo wszystko się dzieje w takim wielkim pośpiechu. No więc dzisiaj zajmiemy się tym tematem i powiem Ci od razu tak, dlatego że sądzę, że mówię do osób, które mają już w sobie sporo wiedzy i świadomości na temat asertywności, dlatego też przekieruję ten film, tą treść na inne tory. Czyli wcale nie mówię Ci, zostań mistrzem asertywności, a tutaj ja Ci dam 50 rad, jak to zrobić, na czym polega asertywność. Jeżeli masz gdzieś tutaj głód takiej wiedzy, to były inne filmy na ten temat na tym kanale i Ciebie do nich odeślę. Ale dzisiaj chcę Ci powiedzieć, ktoś tutaj się wierci? Ale dzisiaj chcę powiedzieć, że nie zostań mistrzem asertywności, ale zostań za to mistrzem i mistrzynią pauzy. Czyli właśnie tego hamulca, który będzie przeciwdziałał temu wciskaniu pedału gazu non-stop. Oczywiście to wciskanie gazu nie pojawiło się bezpodstawnie. To ma swoją funkcję. I czy weźmiemy tutaj bardzo długą perspektywę po prostu ewolucji i życia w stadzie, czy weźmiemy krótszą perspektywę, czyli Twoich osobistych, subiektywnych doświadczeń, jedno i drugie gdzieś wnosi i w dodatku ze sobą zblendowane, gdzieś pomieszane, wnosi wielki komunikat, który wykształcił się w Tobie i na drodze Twoich doświadczeń. I dlatego on tak automatycznie wciska ten pedał gazu do dechy, który mówi, że ugodowość to jest sposób na przetrwanie. To jest ugaszenie lęku przed porzuceniem i odrzuceniem, a asertywność jest zagrożeniem. I jeżeli w ten sposób sobie żyjemy w takich przekonaniach kluczowych, no to nie dziwne, że mamy odruch. No skoro asertywność, skoro gdzieś odkładanie decyzji, nie odpowiadanie szybko tak, a co już oczywiście, nie wspominając o słowie nie, jeżeli widzimy to jako zagrożenie, no to oczywiście, że jak najszybciej od tego zagrożenia chcemy uciec. Jeżeli dotkniesz ognia, to jak najszybciej cofniesz swoją rękę, to jest zagrażające, bo to boli. Więc jeżeli w ten sposób sobie na to spojrzymy, to możemy zrozumieć, że to jest bardzo silnie wytrenowany odruch, który musi być szybki, ponieważ w pewnym znaczeniu, w pewnym sensie
uciekasz, a musi być to szybka w tym momencie ucieczka od zagrożenia. Tylko że sedno jest takie, że ten sposób myślenia i ten układ władzy i sił bardzo miał duży sens, kiedy byłeś lub byłaś dzieckiem. Bo faktycznie wtedy mieć coś do powiedzenia, wtedy gdzieś stawiać swoje własne granice mogło oznaczać dużą stratę poczucia bezpieczeństwa. Tylko że dzisiaj to nie jest wtedy. Dzisiaj nie jesteś dzieckiem i dlatego dzisiaj możesz się tym tematem inaczej zaopiekować. Tak jakby wziąć to przestraszone dziecko, które bardzo się lęka porzucenia i odrzucenia, wziąć je za rękę i kojącym głosem przeprowadzić na inny sposób myślenia. I to jest jedna sprawa do zrobienia i tak jak mówię, nie będę się tutaj bardzo rozgadywać na temat samej asertywności i stawiania granic, o stawianiu granic, bo były o tym inne filmy, ale dzisiaj chcę bardziej, żebyśmy wzięli to małe, przestraszone dziecko za rękę i faktycznie, ale przeprowadzili nie tyle co przez bardzo dużo mówienia, ale przez pewien kilkupunktowy proces, przez takie etapy, nie po to, żeby sięgnąć po asertywność, ale po to, żeby nie wskoczyć w potakiwanie. Nie wskoczyć w słowo tak, na pewno nie tak szybko. I oto kilka punktów. Punkt pierwszy. Twoim nowym, jedynym celem w rozmowie jest nie odpowiadać tak od razu. Czyli zapomnij na chwilę, być może przytłaczającą dla ciebie wiedzę całą, co to jest asertywność, jak to wyrażać siebie, co takiego możesz powiedzieć, w jaki sposób coś wytłumaczyć komuś. Na razie odsuwamy to na bok, bo to może być tylko i wyłącznie przytłaczające. Weźmy sobie malutkie odcineczki, które będą bardziej zjadliwe i na nich się skupmy. I pierwszym z nich jest nie tyle zrobienie czegoś, co powstrzymanie się od zrobienia czegoś. Czyli twoim jedynym celem jest myślenie, nie powiedzieć tak. Co powiedzieć dalej, to sobie powiemy dalej, to sobie pomyślimy dalej i będzie na to czas. Ale na tą chwilę, na pierwszy moment nie mówimy tak. Punkt drugi. Gdy ktoś o coś cię poprosi, zanim otworzysz usta, zrób jedną małą fizyczną rzecz. A więc mając już tą malutką przestrzeń, kiedy nie mówimy nic, a na pewno nie mówimy tak, wypełnijmy tą przestrzeń nie tyle mówieniem, słowami, co jakąś jedną, konkretną, niewielką, malutką, dostępną dla ciebie w każdej sytuacji fizyczną rzeczą, fizyczną reakcją. Co to jest najczęściej, co może być najczęściej po prostu pod twoją ręką non-stop, 24 na dobę, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz? No to jest twój oddech. Czyli to jest twoje pierwsze zadanie. Oddychać i wiedzieć, że oddychasz. Bo my oddychamy 24 na dobę oczywiście, ale nie zawsze wiemy, że oddychamy. Nie zawsze dzieje się to w świadomy sposób. I ten oddech potrafi nam się albo wstrzymać i gdzieś jesteśmy na takim czymś, albo w ogóle nie mam pojęcia, jak ja oddycham. Czy to jest płytki oddech, czy to jest głęboki, czy gdzieś w ogóle ten oddech dzieje się przeponowo, czy gdzieś wręcz tutaj bardzo wysoko. No więc ta malutka przestrzeń, którą tutaj sobie robimy, wypełnijmy ją oddechem, który będzie świadomy. De facto nawet nie musisz nic w ogóle przy nim kombinować. Czyli to nie musi być głęboki wydech i tak dalej, albo krótszy wdech, dłuższy wydech itp. No, możesz o tym też sobie w ogóle zapomnieć i nie... To może być za bardzo obarczające, za bardzo przytłaczające w tym momencie, ale skupmy się na tym oddechu. Czyli krótka fraza, dobra, to ja sobie oddycham. Biorę właśnie wdech i robię wydech. To cię kosztuje jakąś 1 sekundę, może 2. To generalnie nawet nie musi być jakkolwiek
do wyśledzenia, do zauważenia przez kogokolwiek, kto na ciebie nawet wprost patrzy, a jednocześnie dzieje się niesłychanie dużo w środku, ponieważ po pierwsze powstrzymujesz się przed tak i łączysz się ze swoim oddechem, ze sobą w sposób bardzo fizyczny, w sposób bardzo namacalny, czyli przez to też prosty, dostępny, a chcemy tego. I punkt numer 3. W trakcie tej pauzy użyj jednego ze zdań, które kupią ci jeszcze więcej czasu. No i teraz, kiedy już mamy tak troszeczkę tę rozszerzoną przestrzeń, kiedy mamy kiedy nie padło to tak i kiedy jeszcze w dodatku zrobiłaś oddech i wiesz o tym, że oddychasz, no to jest świetny czas na to, żeby dalej nie mówić tak, ale jednocześnie nie mówimy nie. Czyli kupujemy sobie więcej czasu, czyli tą przestrzeń jeszcze bardziej rozszerzamy i potrzebujemy do tego pewnych gotowców. Po prostu zdań, które to dla ciebie zrobią, za ciebie zrobią, a inną osobę gdzieś uspokoją albo przekierują. Aha, okej, dobra, to wrócę do ciebie później. Albo okej, czekam na twojego SMS-a. Co to za zdania? No najprostsze ci za chwilę podam. Oczywiście czuj się jak najbardziej zaproszony lub zaproszona do tego, żeby w komentarzu zostawić tego typu zdania. Może masz takie swoje gotowce. Dzielmy się tą bardzo bezcenną wiedzą między sobą, bo one po prostu się przydają. A moje gotowce, które chcę ci zostawić, to są: muszę spojrzeć w kalendarz, daj mi znać za chwilę. Albo ciekawa propozycja, muszę się nad tym zastanowić. Albo daj mi sekundkę, muszę coś sprawdzić. Albo jedno i drugie połączymy sobie i coś takiego wyjdzie, tak? Czyli jedyny cel. Jedyny cel mamy taki, że nadal nie podejmujesz decyzji. Zauważ, ty nie mówisz ani tak, ani nie. Jedyne, co robisz, to rozszerzasz sobie tą przestrzeń, zanim powiesz tak lub nie, i robisz to w sposób świadomy, robisz to w sposób kontaktu ze swoim ciałem i robisz to w sposób taki, w którym faktycznie dajesz jakąś informację o sobie, która stoi i patrzy i czeka, nie? Na jakąś odpowiedź. Dajesz odpowiedź, ale to nie jest odpowiedź, która przychodzi z lęku przed pozostawieniem, porzuceniem, odrzuceniem, tylko która faktycznie przyjdzie od ciebie, a zwiększamy na to o wiele szanse, jeżeli dasz sobie chwilkę. I to właśnie na tym te punkty polegają. Czyli podsumowując, nie musisz być mistrzem asertywności. Jeżeli asertywność wydaje ci się gdzieś jakimś Monteverestem, zostawmy to na bok. Poćwiczmy robienie pauzy. Poćwiczmy oddechy, świadome. Po prostu świadome oddychanie. Poćwiczmy frazy, które nic nie deklarują, nic nie obiecują. One nie są odpowiedzią tak de facto. One są tylko odroczeniem odpowiedzi. I w tym się wyćwiczmy, potrenujmy to, a asertywność w tym momencie stanie się czymś, co się pojawi tak czy siak. Trochę może przy okazji. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że ten temat nie jest taki łatwy. Być może chcesz przegadać jakieś sytuacje, które są konkretne w twoim życiu. Zapraszam na konsultację 1 na 1, bo tak też może być. Przy okazji zapraszam ciebie do miejsca, w którym raz na tydzień dajemy sobie spokój w formie pisanej, czyli do newslettera. A póki co daj mi znać, w których sytuacjach, w jakich okolicznościach zrobienie tej pauzy przychodzi ci najtrudniej. Jest to największe wyzwanie. Opisanie tego jest już oswajaniem się z tematem, a przy okazji te komentarze, które pojawiają się pod filmami, bardzo często opisują różnego typu wyzwania rozwojowe. Dobrze jest wiedzieć, że nie jesteśmy w tym sami. A co więcej, niekiedy pojawiają się bardzo fajne, konstruktywne rozwiązania różnych problemów. Dlatego też zapraszam do pisania, do komentowania. Przy okazji jest to coś, za co bardzo dziękuję, ponieważ jest to forma wsparcia tego, co robię i tego kanału. Każde kliknięcie, komentarz, subskrypcja. Wielkie dzięki za to wsparcie, podobnie jak i poprzez Patronite czy Buy Coffee. Bardzo doceniam waszą obecność właśnie tam. Cóż, dzięki za uwagę. Widzimy się następnym razem.